Tutaj jest, proszę Państwa, napisane Aeropuerto Mataveri. To jest lotnisko, słuchajcie, ze strzechy i drewna. Ale fajne powitanie. Więc oni żyją bardzo sobie wolno, luźno i tak super. Głowa boli, tak mi odpoczywa. Oni nie zgadzają się na sprzedaż działki nikomu oprócz ich lokalnej społeczności. Dlatego trzeba bardzo uważać na kokosy, dlatego że jak spadnie na głowę, to raczej zabije. Cześć. Jest jeszcze prawie noc, ale to już dzień. Lecimy na Wyspę Wielkanocną. Myślę, że będzie petardowy odcinek, więc zapraszam. Lecimy. Rdzenni mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej to Polinezyjczycy. Bardzo ich ciężko spotkać w ogóle tak na co dzień, ale no tutaj w samolocie już zaczynają się pojawiać na wyspie, będą głównie oni. To ogólnie są to ciekawi ludzie, dlatego już nie mogę się doczekać. Ciekawe co nas spotka. Widzicie, dolatujemy. Jesteśmy. Proszę Państwa, przed Państwem Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, Easter Island, różnie nazywają. Jaram się jak nie wiem. Woohoo! Dzisiaj lekko pada, ale pozostałe dni powinny być już słoneczne. Będziemy tutaj 5 dni, 4 pełne, plus jeden taki liczę na loty, no bo dzisiaj tu jest godzina 13. No dzisiaj jest już 13, więc mamy pół dnia, no i jak wylatujemy też jakoś mamy trochę dłużej, więc spoko, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda lotnisko. Tutaj jest, proszę Państwa, napisane Aeropuerto Mataveri. To jest lotnisko, słuchajcie, ze strzechy i drewna. Dalej chcę Wam pokazać to lotnisko, to już jest koniec tego lotniska. Wyjątkowo małe, ze strzechy drewna, tutaj konstrukcja metalowa, pokryte drewnem, bardzo niewielkie. Ciekawa sprawa. Jakie piękne! Bienvenido. Bienvenido, gracias. Gracias. O, jak ładnie pachnie. Pięknie. O, chodź. Ale tu jest super, wszyscy to mają, patrzcie. Ale fajne powitanie. Słuchajcie, jestem zauroczony tym miejscem. Weszliśmy do sklepu po wodę i była przy kasie taki woreczek. Pytamy co to jest, on mówi, że jakaś wołowina taka przesuszona. Pachnie identycznie jak karma dla psa. Ale smakuje dużo lepiej. To jest kawa. Tak? Hola. ¿Qué es esto? Esto, Coffee? No. Café? No. no, es Fruta? fruto, tanga. Pitanga. Gracias. O, tutaj pani mówiła, że tu jest taki domowy warzywniak. Można kupić sałatę, acelgoę, nie wiem co to jest, rukolę, pomidory i coś jeszcze. Eksplorujemy wszystko. Julek wyprosił od pana te owocki. Jak się wgryzam za pierwszym razem, ciekawe to jest, coś między owocem a warzywem, dość kwaśne. Może jakby dojrzało byłoby lepsze, w sensie jest bardzo dobre. Tylko byłoby może bardziej słodkie. Słuchajcie, to jest tak fantastycznie. Nawet zasięgu nie ma. Ogrodzenia są z kamienia wulkanicznego. Słuchajcie, mnie aż głowa boli, tak mi odpoczywa. Bo tutaj nie mam internetu. Ja dzisiaj muszę zapłacić waty, nie? No ale jak nie mam jak zapłacić, no to nie zapłacę. No niech skarbówka się martwi. Wi-Fi w hotelu nie ma. Idziesz, odświeżasz Wi-Fi, nie łapie, czyli nikt nie ma. Więc oni żyją bardzo sobie wolno, luźno i tak super. Idzie, a wiecie czemu idzie? Bo to jest szpital. To jest szpital na całą tą wyspę. Takiej wielkości. A dlaczego takiej? A dlatego, że tutaj jest 8000 osób. Mieszkają tutaj tylko Polinezyjczycy. Obowiązują tutaj dwa języki. Hiszpański, ze względu na to, że przynależą do Chile, i Rapa Nui.
Język Rapa Nui jest wyjątkowy tylko dla tej wyspy i jeszcze dla miejsc zamieszkałych przez Polinezyjczyków, czyli na przykład dla Hawajów. Czyli jak znasz Rapa Nui, to się dogadasz tylko na Wyspie Wielkanocnej, na Hawajach i jeszcze dosłownie w kilku miejscach na krzyż. Polinezyjczycy po prostu eksplorowali ocean i jak odkryli ląd, to ewentualnie się tam osiedlali. I wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu się zgodzili na przyłączenie do Chile, ale jest warunek, że oni nie zgadzają się na sprzedaż działki nikomu oprócz ich lokalnej społeczności. Nie kupisz tutaj działki i nie może nikt tutaj kupić działki, nawet Chilijczyk. Nawet jak się hajtniesz z kimś stąd, to ty nie możesz kupić, tylko dopiero twoje dzieci, przez to, że są po Polinezyjczyku, mogą tutaj kupić sobie działkę lub mieć dom. Taka sytuacja. I moim zdaniem słusznie, no bo by był dramat. Z tym się kojarzy najbardziej, prawda? Ale oprócz tego można surfować. Przyjeżdża się tutaj też pooglądać żółwie, których jest tutaj bardzo dużo. Być może je zobaczymy nawet zaraz, bo pani mówiła, że tutaj jest ich zazwyczaj sporo. W tym miejscu, w którym właśnie jestem. Ale ładny, tu jest ten ocean taki przezroczysty, piękny, patrzcie. Ślicznie. Ale żółwia ani róż. To są te starsze figurki, bo tu są takie jakby 3 rodzaje. Tak tam na szybko w gazecie wyczytałem, bo nie czytałem o tym wcześniej, ale to jeszcze będziemy na pewno się orientować i interesować w trakcie. Są żółwie. Ślicznoty. Moi poszli tam, a to tu trzeba było przyjść. Klaudia, co masz? Mam jakiś piwo, Pokaż etykietkę. Haina. Podobno jest lokal. I tu sprzeda. Ale nawet jest zobacz, cały proces produkcji. Wyśmienite. Aż chyba się skuszę na piwo. Dobre. Wow. Ja próbuję Wow. Tuńczyk, carpaccio z tuńczyka z kaparami. Tuńczyk jako ceviche. To jest wszystko typico tutaj. Najbardziej tutaj klasyczne to są ceviche, czyli ta sałatka. Najczęściej występującą rybą jest tutaj tuńczyk. I ceviche z tuńczyka to jest taka przystawka, taka sałatka. To, co tam widzieliśmy w warzywniaku, to jest, nie zrozumiałem co, to nie jest maniak, to jest coś podobnego. To jest taki słodki ziemniak. I to wygląda jak maniok, ale to jest słodki maniok. I to carpaccio z tuńczyka też jest bardzo charakterystyczne tutaj, bo już nam ta pani, która nam wiozła nas z lotniska, mówiła. Mamy jeszcze chipsy też z tego. Pyszne. Kreweta. Jejku, jakie to wszystko jest dobre. To jest tą krewetki w winie z kolendrą, z takimi rzeczami. Słuchajcie, to jedzenie jest fenomenalne. Powiem wam, że bardzo mi się podobają te klimaty. Faceci są, wiecie, ci Polinezyjczycy są w tych długich, czarnych włosach. Wiele osób jest wytatuowanych. Wytatuowani są albo tam, wiecie, mają te takie jak z reklamy Bounty. No te wzorki takie właśnie bardzo często mają tutaj wytatuowane, nie pamiętam jak one się nazywają. I albo na przykład właśnie mają rękawy z takimi tutejszymi kwiatami kolorowymi i tak dalej. No fantastycznie to wszystko mi się tutaj prezentuje. No naprawdę fajnie to, fajnie jest tutaj, naprawdę fajnie, no. Czekaliśmy bardzo długo na jedzenie, a ja nawet nie poczułem odrobiny niepokoju lub gniewu, że siedzę głodny i to trwa godzinę czy ileś. Wręcz się cieszyłem, że to tak długo trwa, bo mogłem dłużej posiedzieć i popatrzeć sobie na ocean. Aż do mnie to niepodobne, więc aż sam jestem zaskoczony, jestem przeszczęśliwy, że tu jestem. A jakbym wrzucił to wszystko i został Tarzanem? I ja też sobie zamieszkam w jakiejś małej mieścinie gdzieś w ciepłym kraju albo na ciepłej wyspie. Kupię sobie konia i będę sobie jeździć. Chciałbym wam powiedzieć ciekawostkę, która nie jest związana z tą wyspą. Mianowicie, na przykład tutaj nade mną, tam o, rosną kokosy. A rocznie 100 osób ginie od kokosa, że spadł mu spalby na łeb. A tu jest plac zabaw, więc to nie jest zarozsądne, że tutaj te kokosy rosną. Dlatego trzeba bardzo uważać na kokosy, dlatego że jak spadnie na głowę, to raczej zabije. Wszędzie trzeba uważać. Bosze,
Jak nie cię okradną, to ci na łeb coś spadnie i cię zabije. Chłopaki łowią ryby, ale zobaczcie na co. Ma na puszce żyłkę nawiniętą, haczyk, a ten coś małego zarzuca. I albo on próbuje sobie złowić jakąś małą rybkę, żeby już iść polować na dużą, albo nie wiem, bo tamten chyba miał wręcz żywą i założył na żyłkę i poszedł gdzieś tam, tak jakby na większego jakiegoś polować. Tam odjechała właśnie dziewczyna na koniu. Koń stał tutaj, przywiązany na trawniku. Skubał sobie trawkę, Julek był zainteresowany bardzo tym koniem. Na boisku był trening. Dziewczyna po prostu, tam nie wiem, nastolatka, no 13-15 lat, przyjechała po prostu sobie na trening piłki nożnej na koniu, zaparkowała go tutaj na trawniku, żeby on sobie jadł poniekąd w centrum miasta, można powiedzieć. Poszła pograć w piłkę, skończył się trening, z plecakiem wsiadła na konia i pojechała do domu. I tak jest fajnie, moim zdaniem. Julek teraz łowi z nim już. Julek co prawda nie złowił, ale zanęcił. Zobaczcie ile ich tu pływa teraz. I żółw nawet przyszedł. Żółw i całe stado rybek przypłynęło. Prosto do Juliana. Najbardziej typowym owocem będzie banan, ananas, awokado, no i takie bardziej klasyczne jakieś dynie, nie dynie. Ale no tak z owoców to najwięcej chyba mają bananów i ananasów. Tak jest. Także fajowersko. Jak widać, od rana jesteśmy pełni energii. Julek dzisiaj przechodzi sam siebie. Kilka ciekawostek. Po pierwsze, jak przyjedziecie, to za loty zapłacić to jest mały pikuś. Dlatego tak, sprawdźcie sobie, zanim kupicie bilety na Wyspę Wielkanocną, po ile są hotele, bo mamy taki, mieszkamy jakby, hotelem jest dom jakiejś pani, gdzie po prostu ona mieszka z synem w jednym pokoju i wynajęła sobie 2 pokoje, żeby chyba zarobić. I taki hotel to jest hotel po taniości, tyle że jest czysto, ale za ten hotel płacimy za 5 nocy $300. Także to nie jest tanio i to jest jeden z najtańszych opcji, jakie w ogóle były w internecie, bo stwierdziliśmy, że wolimy to przehulać na coś innego. Różnica dlatego, że następny to był 400, 500, $600 to jest norma. Ponadto weźcie pod uwagę, że na wstępie musicie zapłacić za park. Za park się płaci niemało, bo dzieci od 7 lat w górę płacą już, tylko chyba mniej. I my płacimy prawie $80 za osobę, 77 000. Oprócz tego weźcie sobie pod uwagę, że ta wyspa, owszem, można wziąć auto i objechać ją dookoła za jeden dzień, bo całą wyspę przejdziesz w 5 godzin. Plus oczywiście jak chcesz coś zwiedzać, no to po prostu jeden dzień. Ale możesz tylko w 2 atrakcje wejść bez przewodnika. Oprócz tego 2 atrakcje są dostępne tylko raz podczas wizyty. Oprócz tego przewodnik to jest mniej więcej, to trzeba podzielić na 2 lub 3 wycieczki i to kosztuje jakieś $60 za wycieczkę, gdzie minimum 2 trzeba mieć, czyli wyjdzie wam jakieś 120, te drugie są trochę droższe, $130 wam wyjdzie za zwiedzenie tego samego przewodnika. Dzienne wypożyczenie auta to jest $35. Oprócz tego, no w knajpach też nie jest jakoś tanio, ale też nie jest jakoś drogo, jest powiedzmy w miarę normalnie. Można tutaj surfować, więc jak chcecie jakąś lekcję surfingu, to można, ale to kosztuje. My będziemy najprawdopodobniej jutro nurkować. Nurkowanie kosztuje, jeżeli nie nurkowaliście w ostatnie pół roku, w ostatnie 6 miesięcy, to musicie przejść takie nurkowanie jakby pierwsze. Ja na przykład nigdy w życiu nie nurkowałem, a i tak mogę zejść z nimi na 10 metrów, tylko potrzebuję tego pierwszego nurkowania z nimi i wtedy, jeżeli nie nurkowaliście w ciągu ostatnich 6 miesięcy, musicie zapłacić $60 za to pierwsze nurkowanie na 10 metrów lub kolejne nurkowanie, lub jeżeli nurkowaliście nie później niż 6 miesięcy temu, to płacicie $45 i nurkujecie aż 50 minut, a tak to nurkujecie dużo krócej i no niestety drożej. Tu nigdzie nie ma internetu i zasięg telefonu, nawet jak macie kartę z Chile, a my mamy, prawie nie odbiera. Oczywiście wymienicie się jakąś wiadomością, ale film na YouTube nie wiem jak opublikuję, bo będę akurat w weekend tutaj,
i muszę pobrać i obejrzeć, pobrać drugi raz po poprawkach i zauploadować film i nie wiem jak to zrobię. Jest taki free Wi-Fi zone tutaj przy plaży, bardzo wąska miejsce, gdzie jest darmowe Wi-Fi dla ludzi, ale bardzo słabo to działa i ja wczoraj stałem 25 minut i nie pobrałem filmu, pobrałem niecałe pół. Także będę dzisiaj działał nadal, żebyście mieli ten film, więc docencie to. O, patrz jaki węgorz tam pływa. Gdzie? Wow, Wow, faktycznie no. Jakiś jakiś wąż, węgorz albo jakiś wąż, ale... jakiś a to zielony. wąż. To wąż jest, nie węgorz. Nie wierzę, Matko Boska, normalnie spełniają się moje sny teraz.